Look out, here she comes, the woman that I love. W zeszłym roku udało mi się spełnić jedno z moich większych marzeń i miałem okazję zobaczyć na własne oczy Czarnobyl i okolice. Ten rok również chciałem wykorzystać jako okazję do spełnienia kolejnego marzenia. Nieco innego, ale jak najbardziej związanego z jedną z moich największych pasji, czyli podróżowaniem. I wiecie co? Udało mi się. Or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her. Naszym pierwszym punktem na trasie zwiedzania Szwajcarii był Rheinfall, czyli największy pod względem przepływu wodospad Europy. Dzięki temu, że pogoda dopisała, udało nam się wybrać na krótki rejs łódką tuż pod sam wodospad. Do wyboru jest kilka tras, dzięki czemu możemy zobaczyć wodospad z różnych perspektyw. Cena takiego rejsu waha się między 7 a 20 franków szwajcarskich, w zależności od typu rejsu. Szerokość kaskady osiąga tu przeszło 150 metrów, a woda spada z hukiem z wysokości 23 metrów. W ciągu sekundy przepływa tędy blisko 700 tysięcy litrów wody, a w okresie zimowym ta wartość spada do około 250 tysięcy. Następnie udaliśmy się do autokaru, aby dotrzeć do kolejnego punktu zwiedzania. Tym razem postój był zdecydowanie dłuższy, a my mieliśmy okazję zobaczyć przepiękne miasto Lucerna. Na miejscu czekała na nas pani przewodnik, która oprowadziła nas po mieście i opowiedziała kilka ciekawych historii związanych z tym miejscem. Zobaczyliśmy najważniejsze rzeczy znajdujące się na terenie Lucerny, dowiedzieliśmy się, co można tam jeszcze zobaczyć, gdybyśmy w przyszłości przyjechali do tego miasta, a następnie mieliśmy trochę czasu wolnego na swobodne zwiedzanie miasta czy też zakupy. Lucerna to miasto znajdujące się na zachodnim brzegu jeziora Czterech Kantonów u stóp góry Pilatus. To właśnie przepiękny krajobraz, który otacza Lucernę z każdej strony, prowadzi do tego, że w mieście możemy zakochać się od pierwszego wejrzenia.
Lucerna słynie z niesamowitych mostów na czele z najsłynniejszym mostem kaplicznym z charakterystyczną wieżą. Most został zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku i jest obecnie najstarszym drewnianym mostem w Europie. Niestety większa część mostu spłonęła w pożarze w 1993 roku, ale na szczęście została szybko odbudowana. Następnie udaliśmy się na obiad o kolację, a potem pojechaliśmy do hotelu, aby się zameldować. Dzień był bardzo intensywny i każdy marzył o odpoczynku. Zwłaszcza, że kolejny dzień również zapowiadał się ciekawie, więc wypoczynek był jak najbardziej wskazany. Nasz kolejny dzień w Szwajcarii rozpoczęliśmy od wizyty w Instytucie CERN, który jakby nie patrzeć był głównym motywem tego wyjazdu. Nie jestem jakimś wielkim fanem fizyki, więc wizyta w Instytucie nie była dla mnie czymś najważniejszym, ale mimo wszystko dowiedziałem się kilku ciekawych rzeczy odnośnie funkcjonowania tego obiektu, co na pewno poszerzyło moją dotychczasową wiedzę. Instytut CERN został założony w 1954 roku i znajduje się na terenie Szwajcarii i Francji. Instytut powstał, aby odbudować świat nauki po II wojnie światowej. Obecnie Instytut zajmuje się przeróżnymi badaniami, które pomagają zrozumieć otaczający nas wszechświat i odpowiedzieć na pytania, na które do tej pory nie znamy odpowiedzi. Możecie się zastanawiać, dlaczego właśnie Szwajcaria została wybrana na miejsce powstania Instytutu CERN. Po pierwsze, Szwajcaria była niemalże całkowicie neutralna podczas II wojny światowej, przez co w ogóle nie została zniszczona, a po drugie jest to najbardziej stabilne miejsce na całym świecie, jeżeli chodzi o budowę geologiczną. Po wizycie w Instytucie CERN ruszyliśmy w drogę do Genewy, gdzie spędziliśmy trochę czasu. Było to jedno z ostatnich miast, które mieliśmy odwiedzić przed wyjazdem z Szwajcarii, więc był to idealny moment na zrobienie mniejszych bądź większych zakupów. Genewa również bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Lucerna ma swoje jezioro 4 kantonów, a Genewa przepiękne jezioro genewskie. Znajduje się tutaj masa starych i nowoczesnych budowli, przepiękne i zadbane parki i ścieżki idealnie nadające się na spacery, czy też porty, z których co jakiś czas odpływają statki w rejs po jeziorze genewskim. Każdy znajdzie coś dla siebie i z pewnością nikt nie będzie się tam nudził. Warto wspomnieć, że Genewa uchodzi za jedno z droższych miast w Szwajcarii. Wiele osób przyjeżdża do Genewy tylko do pracy, a następnie wraca do swoich rodzin poza granicami miasta. Życie w Genewie jest bardzo drogie, więc bardziej opłaca się do niej dojeżdżać niż mieszkać w niej na stałe. Wiele osób mieszka na terenie pobliskiej Francji, ponieważ życie tam jest zdecydowanie tańsze niż w Szwajcarii, a w szczególności w Genewie.
Po zwiedzeniu Genewy udaliśmy się na obiad do kolację, a następnie pojechaliśmy do hotelu. Kolejnego dnia czekał nas wczesny wyjazd, więc trzeba było się spakować i porządnie wypocząć przed podróżą. Ostatni dzień rozpoczęliśmy od podróży do francuskiego miasta Chamonix-Mont-Blanc. Największą atrakcją tego miejsca jest możliwość wyjazdu kolejką linową na szczyt Aiguille du Midi, znajdujący się na wysokości 3842 metrów nad poziomem morza. Widok z samej góry na miasto czy pobliski szczyt Mont Blanc robi niesamowite wrażenie. Tego zdecydowanie nie da się poczuć poprzez oglądanie filmu, tam trzeba pojechać i poczuć to na własnej skórze. Wyjazd na szczyt nie należy do najtańszych, ponieważ kosztuje około 60 euro, ale wierzcie mi, że jak już tam wyjedziecie, to nie będziecie żałować ani jednego eurocenta wydanego na tą atrakcję, a widoki jakie zobaczycie zostaną z wami do końca życia. Po zjechaniu ze szczytu wsiedliśmy do autobusu i ruszyliśmy na nasz ostatni postój w Szwajcarii. Odwiedziliśmy przepiękne miasto Montreux, znajdujące się przy wschodnim krańcu jeziora Genewskiego. Od lat Montreux jest uważane za miasto uzdrowiskowe z klimatem podobnym do śródziemnomorskiego. Jeżeli ktoś zapytałby mnie, gdzie chciałbym przyjeżdżać raz w roku, żeby wypocząć i nacieszyć oczy przepięknym widokiem, to zdecydowanie odpowiedziałbym, że do Montreux. Tak zakończyła się nasza podróż do Szwajcarii. Masa przepięknych i urzekających miejsc, nowi poznani ludzie i bagaż pełen niesamowitych wspomnień. Czy warto odwiedzić ten kraj? Myślę, że po obejrzeniu tego filmu znacie już odpowiedź na to pytanie. Często w swoich filmach używam pewnego stwierdzenia i ciężko nie użyć go tym razem. Niezależnie od tego, jakie zdjęcia czy jaki film zrobiłbym z tego wyjazdu, to tak i tak nie da się w pełni ukazać tego niesamowitego klimatu, jaki panował w miejscach, które odwiedziłem. Tam trzeba jechać i doświadczyć tego samemu. Jeżeli nie byliście jeszcze w Szwajcarii, to myślę, że wycieczka, na której ja byłem, może przypaść wam do gustu. Nie jest to żadna reklama czy coś. Po prostu uważam, że cały wyjazd był tak rewelacyjnie zorganizowany, że w Szwajcarii zakochałem się od pierwszego wejrzenia i jestem pewien, że jeszcze nie raz tam wrócę, aby odwiedzić inne miejsca, których teraz nie było mi dane zobaczyć. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me till we fall asleep? The night is young. Won't you sing for me? Won't you sing for me?